Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za tę wystawę i za oprowadzenie po niej. Państwu za obecność. Jak rozumiem, ja powinnam mówić troszeczkę chyba wolniej niż zwykle, tak żeby dać przestrzeń do tego tłumaczenia, prawda, które odbywa się symultanicznie. To naprawdę nie jest łatwe. To ja jeszcze się na sekundkę, jeśli można, włączę. Chciałam Państwu tylko przypomnieć, jeśli ktoś potrzebuje tłumaczenia na angielski, na dole w pasku jest taki symbol globu i po naciśnięciu możecie Państwo wybrać, który język Państwa interesuje oraz wyłączyć język ten drugi, który by Państwu mógł utrudniać słuchanie. Mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Proszę pisać na czacie, gdyby było, to ja postaram się pomóc, a ja znikam. Dziękuję. If anyone needs an English translation, at the bottom of the screen, there's a interpretation button where you can choose your language. And if you have any questions, just let us know in the chat. Thank you. Serdecznie dziękuję. Z organizatorką, panią Olgą Wołodyńską, my się tak umówiłyśmy, że zabiorę Państwu około 30 minut swoim wykładem. No i chciałam w tym wykładzie skoncentrować się na 5 takich strukturach sprzeczności dotyczących tego pojęcia antropocenu. Ja może przedstawię się, jestem socjolożką, ale filozofką też nauki. Ja badam retorykę dyskursów na temat antropocenu, całą tę debatę, jej dynamikę. Uważam, że jest to unikatowa, bezprecedensowa debata w historii nauki, bardzo ważna politycznie, pełna niesamowitych emocji. I moim celem jest wydobycie dla Państwa, wybrałam 5 takich najciekawszych, paradoksalnych struktur nękających tę debatę. Ona, proszę Państwa, oczywiście nie byłaby możliwa, gdyby nie osiągnięcia nauki o systemie Ziemi. Setki naukowców w bardzo wielu raportach pokazało nam, że bardzo coś niebezpiecznego dzieje się z systemami planetarnymi. Mamy potężny problem destabilizacji atmosfery, zakwaszania oceanów i destabilizacji hydrosfery, utraty żyznych gleb. Mamy wielki problem, ogromny problem wielkiego szóstego wymierania gatunków, utraty bioróżnorodności. Ogólnie pojęcie antropocenu zostało wprowadzone przez przyrodoznawców do dyskusji dlatego, żeby podkreślić, że w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku Homo sapiens, rozumiany jako gatunek, stał się taką siłą sprawczą o znaczeniu planetarnym, która przypomina siły geologiczne. Bo jak Państwo wiecie, ta debata ma zaplecze stratygraficzne i geologiczne. To, co cechuje pojęcie antropocenu i dyskusję wokół tego pojęcia, to to, że cały czas mówimy tu o skali planetarnej destrukcji i cały czas nęka nas tutaj mroczne pojęcie nieodwracalnych strat. I teraz kim byśmy byli, gdyby nie artyści, którzy nam to pomagają sobie uzmysłowić? Wielu interpretatorów twierdzi, że problem zmiany klimatycznej i tych ryzyka wytrącenia systemów planetarnych ze stanu równowagi to jest problem, który też trzeba odczuć po to, żeby się zmienić i żeby zadziałać, zareagować politycznie. Bez artystów, śmiem twierdzić, nie byłoby to możliwe. Oczywiście w debacie macie Państwo bardzo wielu też filozofów, historyków, humanistów, socjologów. Za mało ciągle jest ekonomistów. I jest to debata wyjątkowa, bo dręczą ją pewne paradoksy. Pierwsza taka struktura sprzeczności, o której bym chciała Państwu opowiedzieć, dotyczy już samego tego pojęcia. Macie tutaj słowo antropos, czyli człowiek. Pomysł jest taki, żeby powiedzieć, że nie żyjemy już w holocenie, ale w antropocenie, epoce człowieka. To wydawałoby się, że ma brzmieć dumnie, ale etykietka człowieka, tak jak i w tytule Państwa wystawy, człowiek, tu byłem, prawda, powraca nam do dyskusji tak naprawdę w czasach w XXI wieku. To są czasy, kiedy my wstydzimy się antropocentryzmu, kiedy chcemy przejść na zdecydowane pozycje postantropocentryczne, antyantropocentryczne. Nie chcemy już tego antropocentryzmu.
Problemem naszym jest właśnie to, że tego człowieka stawialiśmy ciągle w centrum. No i zobaczcie, znowu to się dzieje, jeżeli chodzi o samą etykietkę. Znowu to się dzieje, jeżeli chodzi o tytuł nawet naszej tutaj wystawy. To pewien paradoks. My w dobie potrzeby planetarnej współodpowiedzialności i takiego uświadomienia sobie, proszę Państwa, że jak splątane są losy człowieka z czynnikami pozaludzkimi, wirusami, bakteriami, odchodzącymi od nas gatunkami, czystą wodą, powietrzem, tym, co żyje w glebie. Nie powinniśmy już mówić ciągle człowiek, 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 tak? A w samym pojęciu antropocenu to właśnie jest zawarte. Więc paradoksem jest to i oburza też część komentatorów to, że sama nazwa już jest źle pomyślana, że sama nazwa podtrzymuje to, czego mieliśmy unikać. Nie mieliśmy już być antropocentryczni, mieliśmy przestać, ale ciągle nie umiemy. To byłaby pierwsza taka struktura, powiedziałabym, paradoksalna, jeżeli chodzi o pojęcie antropocenu, o debatę na temat antropocenu. Przejdę do drugiej. Otóż w mojej ocenie mamy poważne tutaj napięcie pojęciowe, bo debata o antropocenie kulminuje się po 2010 roku. Mówimy o najnowszych tekstach, tak? O dyskusji o planetarnym kryzysie środowiskowym w XXI wieku. Szczególnie mroczne ryzyko wytrącenia atmosfery ze stanu równowagi w najbliższych już dekadach. Ono jest określane jako taka wszechogarniająca scena do rozwoju ludzkości, do myślenia o ludzkości na przestrzeni całego stulecia, które właśnie się rozpoczęło, tak? No i teraz znajdziecie Państwo w wielu dziedzinach, ja sama też to głoszę w swoich artykułach i książce, tezy, że to, czego potrzebuje XXI wiek, to zdecydowana klimatyczna korekta naszych wszystkich sposobów myślenia. Prośrodowiskowa, klimatyczna korekta, przede wszystkim zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o to, jak prowadzimy gospodarowanie na Ziemi, ponieważ okazuje się, że jej zasoby nie wytrzymają już długo, nie będą systemy planetarne odporne na to, jak potężnie je eksploatujemy. Więc mamy tutaj pomysł, żeby klimatycznie skorygować ekonomię. Mamy tutaj pomysł nawoływania do tego, żeby klimatycznie korygować nasze myślenia polityczne, budować nową politykę. Mamy pomysł taki, żeby uwzględniać to, że żyjemy w bezprecedensowych czasach ryzyka, destabilizacji systemów planetarnych, żeby to uwzględniać w naszym myśleniu socjologicznym, o społeczeństwach. Oczywiście tak samo dotyczy to filozofii, w ogóle naszego myślenia egzystencjalnego, czyli antropocen to jest epoka potężnego impulsu, postulatu do tego, żeby klimatycznie skorygować każdą naszą myśl w XXI wieku, bo bez tego nie uda nam się wprowadzić niezbędnych rozwiązań na czas. No i teraz zobaczcie Państwo, te postulaty klimatycznego, prośrodowiskowego korygowania, do których tak wielu dzisiaj ludzi różnych dyscyplin nawołuje, aktywistów, artystów również, pojawiają się w czasach, kiedy dowiadujemy się, że nie ma już środowiska. Żyjemy w epoce postprzyrody, postśrodowiska, postnaturalnej. Właśnie antropocen to epoka hybrydowych relacji splątanych, postnaturalnej przyrody, bo zmienionej działalnością ludzką, czasów, w których mamy więcej plastiku niż ryb w oceanach, w których odrobinę odchyliliśmy oś Ziemi, bo roztopiła się pokrywa lodowa Grenlandii, zmienił się jej ciężar, gdzie mamy nieznane poziomy zakwaszenia oceanów, niespotykane na Ziemi od setek tysięcy lat, od milionów lat zmiany, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla w atmosferze. I to są czasy postśrodowiskowe. Nie ma już przyrody, nie ma dzikiej, nieskażonej ręką ludzką przyrody. I paradoksalnie zabieramy się za korygowanie prośrodowiskowe wszystkiego, kiedy tego środowiska już nie ma. Jest to druga taka paradoksalna struktura, która nęka nas dzisiaj, nasze myślenie w XXI wieku. Trzecia struktura
o której chciałam Państwu powiedzieć, myśląc o tym, jakie paradoksy antropocenu warto dzisiaj wskazać w pierwszej kolejności, to jest taka struktura, która wiąże się z pojęciem sprawczości. Nie byłoby debaty o antropocenie, gdyby nie częściowy, nawet arogancki zachwyt nad supersprawczością gatunku Homo sapiens. Żyjemy w czasach, kiedy przetworzyliśmy 3/4 biosfery, kiedy zużywamy 50% zasobów czystej wody pitnej, kiedy zniszczyliśmy, wykorzystaliśmy 50% żyznych gleb na planecie Ziemia. Ta skala, te proporcje są poruszające, dlatego tak wielu ludzi przystępuje do tej debaty, zszokowani matematyczną skalą tego, ile się już dokonało. Tak? To charakteryzuje właśnie relacje człowiek-środowisko w XX i w XXI wieku. Więc mamy tutaj hipersprawczość człowieka. Niektórzy mówią, że antropocen to będzie epoka, gdzie wytworzy sobie ludzkość własny klimat przez techniki geoinżynierii, że będą to czasy, kiedy zamienimy Ziemię w planetarny ogród. Tak jesteśmy potężni. Rzeczywiście macie Państwo w tej debacie nuty hipersprawczości. No i w zasadzie to pojęcie antropocenu zostało dlatego wprowadzone, żeby pokazać, że gatunek ludzki stał się tak supersprawczy, że dorównuje on siłom geologicznym, a konsekwencje naszych działań odciśniemy ślad, piętno na pokładach stratygraficznych, który pozostanie z nami miliony lat, setki tysięcy lat. No i teraz w takiej epoce aroganckiej sprawczości Homo sapiens większość z nas jest wobec tych procesów, negatywnych procesów całkowicie bezradna. To jest epoka sprawczości albo raczej chyba super, hiper bezradności. Większość z nas to będą ofiary zmiany klimatycznej. Szacuje się, że do 2050 roku Bank Światowy podał, będziemy mieć 140 milionów uchodźców klimatycznych. Będą zanikać państwa wyspiarskie, będą problemy, jeżeli chodzi o miasta położone na linii brzegowej oceanów. Anomalie pogodowe, na nie nie są przygotowani ludzie w ubogich krajach rozwijających się, tam nie ma systemu ubezpieczeń. Większość z nas jest całkowicie bezradna. Żyjemy też w czasach, kiedy mamy fiasko polityki proklimatycznej, polityki prośrodowiskowej, robimy ciągle za mało, tracimy twarz, nie robiąc w zasadzie nic. Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, która rozpoczęła młodzieżowe strajki klimatyczne, ma rację, kiedy mówi do dorosłych, jak śmiecie odbierać nam naszą przyszłość. Młodzież także jest bezradna. Tak? Politycy nie słuchają naukowców. Poczucie bezradności narasta pośród ekspertów. Niesłuchani, odrzucani na dalszy tor, wyśmiewani jako alarmiści, zupełnie tracą dzisiaj grunt pod nogami. To są czasy, w których bezradność jest chlebem powszednim większości obywateli Ziemi, a epoka, pojęcie antropocenu sugerowałoby, że są to czasy hipersprawczości. Macie tu Państwo trzecią, taką bardzo bolesną strukturę paradoksu, jeżeli chodzi o tę debatę. Przejdę do czwartej takiej struktury, o której chciałam Państwu opowiedzieć. Otóż nie ulega wątpliwości, że z uwagi na przedłużający się impas polityki proklimatycznej i prośrodowiskowej, przez to, że chociaż my, proszę Państwa, już w latach 70., a nawet wcześniej wiedzieliśmy, że będziemy mieli potężny problem globalnego ocieplenia, destabilizacji klimatu, a pomimo tego, że minęło tyle dekad, nic konkretnego jeszcze nie udało się ustalić. Więc uważa się, że antropocen jest też epoką takiego poczucia, że pilnie potrzebujemy zmian. Jest też epoką określaną nawet jako za późnocen, there is too late, mówią często komentatorzy, jest już za późno. Ważne działania polityczne powinny być zmiany podatków, odejście od subwencji, ukaranie odpowiedzialnych za dezinformowanie na temat zmiany klimatycznej. To wszystko powinno być dokonane przedwczoraj.
Więc jesteśmy w paradoksalnym, trudnym położeniu epoki trybu pilnego, poczucia nagłości, tego, że nam się będzie śpieszyć. No i teraz paradoksalne jest to, że właśnie w takiej epoce, proszę Państwa, my potrzebujemy zdekarbonizować cały nasz świat. To jest niebywałe przedsięwzięcie. Skala wyzwań jest paraliżująca, można powiedzieć. Potrzebujemy nowych infrastruktur, odejścia od paliw kopalnych, rozrywek niskoemisyjnych, a nie wysokoemisyjnych. Potrzebujemy odkleić się od ekranów, bo internet jest również bardzo wysokoemisyjny. Potrzebujemy odejść od handlu na dalekie odległości, do którego dążyliśmy w epoce globalizacji, bo ten handel też jest wysokoemisyjny. Potrzebujemy absolutnie odejść od przemysłowej hodowli zwierząt, przede wszystkim od produkcji czerwonego mięsa. Zupełnie inaczej zbudować miasta, tak żeby nie faworyzowały one aut kosztem transportu publicznego, pieszego przemieszczania się, rowerów. Musimy inaczej mieszkać, inaczej powinien wyglądać nasz zwykły dzień, inaczej dojeżdżać do pracy, inaczej pracować, inaczej korzystać z energii. Potrzebujemy wystudzić też wzrost w społeczeństwach najbogatszych, wyhamować zasobożerność, paliwożerność. Rozumiecie Państwo, wszyscy rozumiemy, jak potężna jest to skala wyzwania. I teraz w trybie pilnym mamy robić coś takiego. Macie Państwo kolejny paradoks. Skala wyzwania wedle wszystkich socjologów, diagnostów, politologów wymaga, proszę Państwa, niebywałej ostrożności, spokoju, żeby robić to w trybie, jak to mówią socjologowie, tak zwanego uczącego się społeczeństwa, które stopniowo eksperymentuje z tymi rozwiązaniami po to, żeby nie robić ich głupio, żeby nie robić ich po trupach najsłabszych, kosztem tych, którzy są słabsi, żeby nie robić ich na łapu-capu, żeby nie generować nowych konfliktów. Jak my mamy to wszystko zrobić, kiedy przez nasz marazm i bierność doprowadziliśmy do tego, że jutro jest za późno, wczoraj jest za późno, przedwczoraj powinniśmy byli działać. Więc rozumiecie Państwo tę strukturę tutaj, to napięcie pomiędzy trybem pilnym, który aż prosi się o to, żeby wprowadzać, mówić, że mamy stan wyjątkowy, że mamy alarm klimatyczny, chcemy podnosić te alarmy, rozumiejąc, co się dzieje. Młodzież podnosi te alarmy, to jest zrozumiałe, ale one są bardzo niebezpieczne. Nasze niedziałanie i bierność są bardzo niebezpieczne. Polityka przyszłości, najbliższych dekad będzie wymagała niebywałej mądrości naszych decydentów. Czy mamy nadzieję, że oni tę mądrość nam okażą? Czy to się uda zrobić na takich zasadach spokojnie uczącego się społeczeństwa? Jest to bardzo ryzykowne, mało prawdopodobne dla wielu z nas. Wreszcie, proszę Państwa, ostatni z tych paradoksów, z tych struktur nękających nas w XXI wieku pojęciowo. Otóż wiemy, że ja nie chciałam Państwa też zarzucać danymi empirycznymi. Wiemy, że nauka zrobiła już swoje, tak? Eksperci wykonali robotę. My mamy pełną wiedzę, bardzo dobrze udokumentowany stan. Ocenia się, że klimatologia jest jedną z najlepiej rozwiniętych, udokumentowanych nauk w tej chwili. Nam nie potrzeba już kolejnych raportów o tym, że wymrze 1 milion gatunków. Nam nie potrzeba kolejnego raportu, który mówi, że powinniśmy zatrzymać emisję gazów cieplarnianych 50 lat temu, już wtedy o tym myśleć, tak? Eksperci, którzy pracują, oni dla nas określają tak zwane granice planetarne w ramach nauki o systemie Ziemi, czyli parametry, których nie możemy przekroczyć, jeżeli chcemy zachować znane nam życie epoki Holocenu, jeżeli chcemy utrzymać nasze rolnictwo, nasze systemy ubezpieczeń, to co nazywamy cywilizacją, zorganizowany ład życia z prawami człowieka. Jeżeli to wszystko chcemy zatrzymać, to my, jak mówią nam naukowcy, nie możemy przekroczyć granic planetarnych. I teraz ja chcę powiedzieć, że paradoksem jest antropocenu, że naprawdę skala tych danych nas paraliżuje. Podczas moich wykładów, wystąpień, w
pracach czytam, że to ma taki narkotyzujący efekt. Macie Państwo problem depresji klimatycznej, macie problem denializmu, wycofania się, bierności, w zasadzie stuporu, tak, w którym tkwimy. Te dane nas jeszcze tylko bardziej przytłaczają, tak? No i w epoce paraliżu, jakim jest antropocen, tak naprawdę równocześnie potrzebujemy działań. I oto piąta, ostatnia już ta struktura, ten paradoks. Jak wykrzesać działania, jak zmobilizować społeczeństwo, społeczną mobilizację przeprowadzić, polityczną, żeby zmusić polityków, aby przestali podlegać logice, którą narzucają koncerny paliwowe, którą narzucają rynki finansowe, którą narzuca ekonomia żądna dalszych zysków. Tak? Jak przestawić to wielkie wyzwanie, świat na gospodarkę postwzrostową, degrowth, jak mówią ekonomiści ekologiczni, ecological economics. Tak? To wszystko musimy wykonać. W zasadzie nigdy wcześniej, jak mówią nam diagności, żadne pokolenie nie było obarczone tak wielką odpowiedzialnością. Oni tej odpowiedzialności młodzież dzisiejsza nie chciała, ale została ona zrzucona na ich głowy. Od decyzji najbliższych dekad będzie zależało w ogóle to, czy pod koniec tego stulecia uda się utrzymać cywilizację, to co nam najdroższe, jeżeli chodzi o wartości. Więc w dobie paraliżu jesteśmy wszyscy sparaliżowani w antropocenie, przytłoczeni tym, jak ta skala wygląda, jak bardzo wyczerpują się zasoby, że grożą nam wojny o wodę, że grożą nam wielkie susze, anomalie pogodowe i tak dalej. I tacy sparaliżowani my mamy zacząć sensownie prowadzić działanie. To jest taka ostatnia z tych struktur, o której chciałam Państwu opowiedzieć. Ja tylko zakończę tym, że jako filozofka od kilku dekad, przepraszam, od 2 lat po publikacji pracy dotyczącej samej retoryki debaty o antropocenie, zajmuję się projektem, w którym zależy mi na bojkocie marazmu, na bojkocie tej inercji, na tym, żeby zmobilizować jednak do działania, żeby pokazać na podstawie dyskursów, które mamy, pomysłów, które mają dla nas naukowcy, pokazać te konstruktywne przykłady tego, jak można by mimo wszystko pomyśleć przyszłość, pozytywną, atrakcyjną przyszłość dla następnych pokoleń, pomimo tego, że okrzyknięto XXI wiek już wiekiem utraty przyszłości. My nie mamy innego wyjścia, jak desperacko szukać optymizmu, sięgać po optymizm w czasach, kiedy wydaje się, że optymizm nam się nie opłaca. Opłaca nam się dalsze kontynuowanie destrukcji, aż do momentu, kiedy wykażemy, że po prostu nie zasłużyliśmy na to, żebyśmy mieszkali na ziemi. Proszę Państwa, na tym bym zakończyła. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że dzięki temu będzie czas na pytania, jeżeli byłyby, czy jakąś dyskusję, albo może komentarze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, jeszcze raz gorąco dziękuję artystom, aktywistom, wszystkim, którym leży na sercu, leżą te tematy i którzy nie stoją obojętnie, prawda? Bez artystów nie umielibyśmy otwierać naszej wyobraźni na tę przyszłość, którą tak trudno pomyśleć jest w epoce antropocenu. Bardzo tego potrzebujemy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wykład, bardzo mocny. No i skoro otworzyliśmy naszą pierwszą wystawę w Muzeum Wirtualnym za późno cenu, to chodzi do głowy, to, że w zasadzie zaczęliśmy w pewnym sensie świętować naszą własną żałobę po sobie, ale z drugiej strony właśnie dzięki może wyobraźni jakieś tam światełko w tunelu jeszcze jest. W każdym razie, póki można coś zrobić, to działajmy po prostu. Bardzo, bardzo tak osobiście też Pani dziękuję za ten wykład. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, czy chciałby coś dopowiedzieć, to rozumiem, że jeszcze parę chwil mamy na to. Proszę pisać na czacie. Będziemy się starali tutaj przekazać Pani Profesor pytania, czy jakieś Państwa refleksje. Myślę, że trochę nas, że tak powiem, kolokwialnie wgniotło w krzesło to, co Pani powiedziała, bo taka dawka tych informacji i refleksji podsumowujących w zasadzie to zjawisko
No, daje mocno do myślenia. Ale też ciekawie koresponduje z przestrzenią, myślę, wystawy, którą zobaczyliśmy przed chwilą. O, jest jakieś pytanie. Tak. Czy są możliwe skuteczne kroki bez scentralizowanej władzy w skali globalnej? Mhm. Proszę Państwa, bez scentralizowanej tak, oczywiście. No, my podejmujemy, wspólnota międzynarodowa podejmuje takie kroki. Mamy paryskie porozumienie klimatyczne. Wielkim szczęściem jest to, że Donald Trump nie został ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone w administracji Trumpa wycofały się z tego porozumienia podpisanego przez ogromną ilość, ponad 190 krajów wspólnoty międzynarodowej. Mamy Europejski Zielony Ład, który ambitnie Unia Europejska zamierza wdrożyć. Co chwilę kolejne kraje deklarują osiągnięcie, że zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Nie są to rzeczy, które wystarczą, ale są to bardzo pozytywne jaskółki zmian. I one na przykład, jeżeli pytanie dotyczy tego, czy musi powstać jakiś komunistyczny, super transnarodowy rząd, który stanie się autorytarny, odpowiem nie. Macie Państwo bardzo wiele pomysłów kooperacji, na przykład tworzenia państw, grup państw, które będą opodatkowały paliwa kopalne i rezygnowały z subwencjonowania paliw kopalnych, bo my je przecież cały czas jeszcze subwencjonujemy, na przykład subwencjonujemy lotnictwo. Te kluby państw niskoemisyjnych karałyby te państwa, które nie będą chciały dołączać poprzez sankcje gospodarcze, handlowe. To jest pomysł Nordhausa, Williama Nordhausa, który jest laureatem ekonomicznej Nagrody Nobla na przykład. W obszarze ekonomii ekologicznej albo tak zwanej ekonomii postwzrostu macie Państwo mnóstwo koncepcji pokazujących nam stopniowo, pomalutku dla krajów rozwiniętych i dla krajów ubogich, jak takie przestawienie gospodarek na tory niskoemisyjne powinno wyglądać. Jak w Polsce wygląda współpraca między politykami a naukowcami? No, to jest pytanie, które obnaża od razu naszą trudną sytuację, prawda? W naszym kraju nasi czołowi politycy otrzymują takie nagrody jak klimatyczna bzdura roku za nienaukowe bzdury, które głoszą na temat zmiany klimatycznej. Jeszcze do niedawna jest to nagroda klimatycznej bzdury roku, którą przyznaje portal Nauka o Klimacie. Widzicie Państwo, że pozwalają sobie politycy na to, że ignorują autorytet ekspertów. Natomiast antropocen naprawdę jest epoką, w której bardzo mocno będziemy ekspertów potrzebować. Pandemia koronawirusa jest określana trailerem do zmiany klimatycznej, do problemów, które nas czekają i jest typowym zjawiskiem koronawirus epoki antropocenu, bo antropocen to są czasy coraz trudniejszych relacji człowieka i przyrody. Wynikają te nasze problemy z tego, że nie szanujemy bioróżnorodności, że zawłaszczamy przestrzeń innym gatunkom, po prostu zabierając im habitaty, że jest jakby za dużo człowieka, a za mało szacunku dla innych istnień na Ziemi. Przenoszą się więc choroby odzwierzęce i wirusy i bakterie. Ostrzegali nas naukowcy, że to nam grozi, że takie scenariusze będą możliwe. Światowa Organizacja Zdrowia zyskała teraz na autorytecie, ale przecież nie wszyscy zwracają się w stronę ekspertów. Jest ogromny problem, jeżeli chodzi o autorytet ekspertów, a ekspertów bardzo mocno potrzebujemy. Ja, proszę Państwa, do tematu w ogóle jako filozofka nauki destabilizacji klimatu sama trafiłam od strony analizy kontrowersji wokół zmiany klimatycznej, bo około roku 2012 wydawało mi się, że jest jakaś kontrowersja. Bardzo szybko badania pokazały i wczytanie się w literaturę udowodniło, że to nie była żadna kontrowersja, tylko kampanie dezinformacyjne prowadzone na zlecenie przemysłu paliwowego, największych gigantów paliwowych. W tej chwili te kampanie zostały odsłonięte. My wiemy, jak przebiegały strumienie finansowania, natomiast ci, którzy dezinformowali na temat zmiany klimatycznej, zabrali ludzkości kilka dekad, bo przystopowali skuteczne działania polityczne, prawda? Na 40 lat niektórzy to oceniają, nazywając ich
na przykład zbrodniarzami przeciwko ludzkości. W tej chwili toczy się postępowania, toczą, na przykład prokuratura w Nowym Jorku przeciwko ExxonMobil, wielkiemu gigantowi paliwowemu, za to, że miał wiedzę o powadze problemu destabilizacji klimatu, a cały czas finansował dezinformowanie opinii publicznej na ten temat. To są po prostu zbyt wielcy aktorzy, niesymetryczne są relacje. Pozwoliliśmy tym gigantom urosnąć do rangi potworów, monstrów, gigantycznych monopoli, których władza jest po prostu za duża i skutkowała między innymi psuciem wiedzy naukowej i kampaniami dezinformacyjnymi. No, cały czas w XXI wieku będziemy dalej świadkami tych napięć, dlatego tak bardzo potrzebujemy odbudowy zaufania do ekspertów, bo my jak gdyby wiedza naukowa jest najlepszym naszym sposobem rozeznawania się w różnych trudnościach i to do raportów naukowych powinniśmy sięgać, jeżeli chodzi o projektowanie przyszłości, która byłaby zdekarbonizowana i niskoemisyjna. No innego zaplecza lepszego nie mamy, ale to nie znaczy, że eksperci rozwiążą za nas sami te wszystkie problemy. Tak naprawdę musimy naciskać na polityków, żeby im się chciało to wreszcie robić. Ja może tylko dodam, że sama ostatnio pracuję szczególnie mnie interesuje słownik nauk ekonomicznych, dlatego że to po stronie naszego myślenia o gospodarce leży największa sprawczość, jeżeli chodzi o skalę destrukcji, o zasobożerność, o to, że ciągle nie możemy uciec od naszego uzależnienia od paliw kopalnych. I ja postuluję, byśmy budowali nowy słownik, nowego zdrowego rozsądku, myślenia o tych wszystkich problemach. Ewidentnie stary słownik się nie sprawdza, proszę Państwa. To on, ten dotychczasowy, zdrowy rozsądek przywodzi ludzkość na krawędź katastrofy. Kiedy rozmawiam z aktywistami, oni mi pokazują, że zgodnie ze starym słownikiem zdrowego rozsądku ludzkości nie opłaca się zmienić, bo nikt na tym, najbogatsi na tym nie zarobią, byśmy mieli się dekarbonizować. Koncerny paliwowe nie zamierzają tego robić, bo inwestują raczej dalej w paliwa kopalne. Nasze banki dalej chcą inwestować w paliwa kopalne. Wedle tradycyjnego, dawnego słownika zdrowego rozsądku ludzkości nie opłaca się przetrwanie. Ludzkości opłaca się po prostu wyginąć, doprowadzić do tych zniszczeń, o których mówią nam przedstawiciele nauki o systemie Ziemi. Nie możemy tej struktury, nie opłaca się dłużej kultywować. Trzeba zrobić wszystko, żeby ją rozbić, żeby ona była absurdalna, skandaliczna, niemoralna, toksyczna, a nie zdroworozsądkowa.